Witajcie kochani. Zapraszam Was dzisiaj na kolejne pomysły na to, w jaki sposób wypełnić swój szkicownik. Przede wszystkim chciałabym, żebyście w swoim szkicowniku wypisali rzeczy, które lubicie malować, które lubicie rysować, które sprawiają Wam dużo przyjemności, albo takie, które chcecie potrenować, o których myślicie od dłuższego czasu. Jest to bardzo fajny sposób na to, żeby w momencie, kiedy nie wiecie, za co się zabrać, co mielibyście namalować, otworzycie sobie tą pierwszą stronę i dzięki temu będziecie mogli wybrać z tych wypisanych elementów rzeczy, które rzeczywiście lubicie robić, a które wypadły Wam z głowy. Nie zawsze chodzi o to, żeby tworzyć nowe rzeczy, nowe pomysły, tylko próbować odtwarzać to, co już żeśmy wcześniej zrobili. Powtarzanie jest formą nauki, więc warto jest powtarzać te swoje rysunki, robić je jeszcze raz, robić je w inny sposób, innymi materiałami. Dzięki temu się uczymy, idziemy o krok dalej. Dlatego warto jest wracać do tego, co już wcześniej malowaliśmy, by wyciągnąć z tego jak najwięcej. Pierwszą propozycję, jaką mam dla Was jako wpis do Waszego szkicownika, to żeby stworzyć Zentangle. Zentangle jest to taka forma ilustracji, forma grafiki, która jest niezwykle relaksująca. Wybieramy sobie kształt, który sprawi nam najwięcej przyjemności. Może być to koło, może to być kwadrat, trójkąt, prostokąt, albo nawet jakaś fala. Cokolwiek macie ochotę namalować i na podstawie jakby tego kształtu tworzymy wzory. Ja wybrałam oczywiście koło, bo jak wiecie, bardzo lubię tworzyć koła i one sprawiają mi najwięcej przyjemności, najbardziej mnie relaksują i są moją taką strefą komfortu. Kolejnym krokiem jest wypełnienie elementów, które żeśmy narysowali. Jak widzicie, ja mam tutaj jedno koło wypełnione innymi kołami, natomiast drugie koło zaczęłam wypełniać falą, którą koloruję co drugą. Możecie wybrać wzór, jaki tylko chcecie. Możecie go powtarzać w każdym kolejnym kole, możecie robić go naprzemiennie, możecie postarać się, żeby każdy wzór był inny, możecie zapełnić całą stronę, ale nie musicie. Wszystko zależy od tego, ile macie czasu, jak bardzo potrzebujecie relaksu, ile tak naprawdę chcecie stworzyć. I uwierzcie, że w trakcie tworzenia będziecie chcieli kolejną i kolejną rzecz dodawać, wypełniać i tworzyć tak, żeby jak najwięcej znalazło się na tej stronie. Ja bardzo lubię, kiedy są przestrzenie ciemne i są przestrzenie jasne w tej mojej pracy, ale Wy wcale nie musicie tego robić. Możecie po prostu wykorzystać cienькopis i robić tylko i wyłącznie linie, kreski, koła, cokolwiek chcecie. Jest to tak relaksujące, że nie będziecie chcieli przestać.
Moja kolejna propozycja to jest, by wykorzystać naklejkę. Na pewno w Waszych materiałach gdzieś macie naklejki, które Wam się podobały, które kupiliście gdzieś w jakimś sklepie albo u jakiegoś artysty, którego podziwiacie. Jestem pewna, że coś znajdziecie. Warto jest wykorzystać taką naklejkę właśnie do treningu ręki, do treningu kolorowania. Ta naklejka jest od Bailey Jane, o której Wam mówiłam już na tym kanale, którą bardzo lubię oglądać i kiedy mam okazję coś kupić u niej, to też zamawiam naklejki. Niektóre są na tyle duże, że nie nadają się jakby do mojego kalendarza, ale lubię właśnie je wykorzystywać w taki sposób, że mogę poćwiczyć rysowanie. Oczywiście musicie wziąć pod uwagę to, że to jest tylko i wyłącznie do celów treningowych, tylko i wyłącznie do tego, żeby sprawdzić, czy jesteście w stanie coś odrysować, czy jesteście w stanie stworzyć kolorystykę, która jest na danym obrazku, ponieważ jest to czyjeś. Ktoś to stworzył, ktoś to wymyślił przed Wami, a Wy na podstawie tego po prostu się uczycie. Tak samo jest, gdy próbujemy odtworzyć obraz jakiegoś bardzo znanego artysty, Van Gogha czy jakiegoś innego, który Wam się podoba, którego podziwiacie. Możecie spróbować oczywiście odtworzyć jego pracę wielokrotnie, tyle razy, ile Wam się podoba, aczkolwiek no nie możecie jej sprzedać jako swojej własnej, ponieważ to, że ją odtworzyliście, nie oznacza, że jest Waszą wartością intelektualną. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Dopiero kiedy wprowadzicie zmiany w takim projekcie, zrobicie go po swojemu, w swoim własnym stylu, dopiero wtedy możecie uznać, że jest on wasz, a po prostu zainspirowaliście się czyjąś pracą. Ja bardzo lubię odrysowywać naklejki, bo po pierwsze, mogę je wkleić sobie do mojego szkicownika i mam je po prostu pod ręką. Widzę cały czas ten rysunek, który chcę odtworzyć, a dzięki temu uczę się rysowania i proporcji, i kolorów, i wszystkiego tego, co jest mi potrzebne, by się rozwijać. Dlatego zachęcam Was, by w taki sposób trenować, bo jest to łatwe, przyjemne, a w dodatku nie musicie myśleć na przykład o kolorystyce, która na przykład dla mnie jest dosyć trudna. Zawsze mam z nią problem i zawsze fajnie jest, kiedy mam jakiś wzór, jeżeli mam jakiś zestaw kolorystyczny, na którym mam się opierać, bo dzięki temu mogę się rozwijać, mój umysł nie jest tak zaprzątnięty samym kolorem, bardziej skupia się właśnie na kształcie, na cieniach i to jest dla mnie bardzo ważne.
Kolejna moja propozycja to jest inny rodzaj Zentangle, bardziej kolorowy. Możecie do tego wykorzystać zarówno farby, czy to akwarelowe, akrylowe, czy jakiekolwiek macie, ale także ołówki, kredki. Możecie wykorzystać do tego markery. Chodzi o to, by na całej stronie narysować różnego rodzaju fleksy. One nie muszą być regularne, one nie muszą być równe. Po prostu malujemy, jak nam ręka podpowie. Każdy element możemy namalować innym kolorem, a możemy wybierać kolory na przykład tylko z jakiejś palety, na przykład same niebieskości, same zielenie, same czerwienie. Naprawdę tutaj nie ma żadnej zasady. Chodzi po prostu o wypełnienie całej strony kolorem. Kiedy już tą stronę wypełnimy tym kolorowymi zygzakami, kolorowymi kształtami, zabierzemy się za tą część Zentangle, którą już robiliśmy, czyli cieńkopis i wypełnienie tych kształtów różnymi wzorami. Tak samo jak w tamtym przypadku, tak samo tutaj możecie do każdego kształtu zrobić inny zygzak, możecie się powtarzać, możecie starać się tak naprawdę być bardzo kreatywni i stworzyć mnóstwo różnych wzorów, ale nie musicie. Kiedy w pewnym momencie już nie będziecie wiedzieli, w jaki sposób wypełnić dany wzór, możecie to zostawić na następny raz, na następny dzień i nie ma nic w tym złego. Pamiętajcie, że macie się przy tym zrelaksować, że to ma być dla Was chwila odpoczynku, albo też macie po prostu rozkręcić swoją rękę do dalszej pracy. Tworzenie tego obrazka to też dla mnie jakby realizacja celu z pierwszego filmu na temat tego konkretnego szkicownika, ponieważ tam w jednym z celów napisałam, że chciałabym częściej korzystać z materiałów, które do mnie przyjdą. Te akwarele są ze Scrollboxa, dlatego postanowiłam z nich właśnie skorzystać do tej pracy, by móc jakby odhaczyć, że jednak realizuję cele, które sobie nałożyłam. Na koniec chciałbym Wam zaproponować, byście wypróbowali jeden z elementów, który wypisaliście sobie na samym początku. W moim przypadku jest to nauka malowania wody. Bardzo chciałabym umieć namalować wodę w dużym formacie, dlatego postanowiłam wziąć kurs dotyczący właśnie malowania wody i to jest właśnie kolejny punkt, który chciałabym Wam zaproponować, byście wzięli jakiś kurs. Nieważne czy płatny, czy bezpłatny, czy na YouTubie, czy w jakimś innym social medium. Grunt, by robić krok po kroku to, co ta osoba pokazuje. Zwłaszcza jeżeli macie potrzebę stworzenia czegoś konkretnego. W moim przypadku jest to woda, więc ja tutaj mam dwa obrazki właśnie malowane na podstawie tutorialu.
Oba te obrazki malowane są gouache'em, natomiast jeden jest malowany tańszymi farbami, a drugi tymi z wyższej półki i automatycznie widać różnicę. Kolejnym powodem, dlaczego te dwa obrazki się tak różnią, jest to, co mówiłam na samym początku, że powtarzanie tego samego elementu powoduje rozwój i powoduje, że idziemy o krok dalej. Pierwszy rysunek nie wyszedł mi za bardzo, bo nie za bardzo wiedziałam, gdzie jestem, co robię, w jakim kierunku tak naprawdę to powinno iść. Natomiast przy drugim obrazku już łatwiej mi było jakby formułować tą moją myśl, to co na tym obrazie ma się znaleźć. I owszem, brałam kurs i malowałam według tego, co mówiła inna osoba, natomiast nie każdy nauczyciel jest w stanie przekazać to w taki sposób, by do nas dotarło. Ten kurs, który ja wzięłam, pomimo tego, że jest bardzo ciekawy i ma dużo takich fajnych elementów, które ja chcę się nauczyć, to nie do końca nauczyciel mi odpowiada ze względu na sposób, w jaki uczy. Dlatego w moim przypadku jest to raczej malowanie na zasadzie prób i błędów, żeby uzyskać lepszy kolor, żeby uzyskać lepszy kształt. No i jak widzicie, ten drugi obrazek już trochę bardziej przypomina tą wodę, na której mi zależało, aczkolwiek jest jeszcze daleka droga przede mną, żeby nauczyć się tego w taki sposób, żeby wiedzieć, w którym momencie powinno być jaśniej, w którym powinno być ciemniej. Zależy mi na tym, byście nie bali się brać lekcji, byście nie bali się brać przykładu z kogoś innego. Jedyne, co musicie pamiętać, to tego rodzaju obrazek nie jest do końca waszym obrazkiem. Owszem, wy go malowaliście, ale malowaliście go na podstawie czyjejś pracy i na podstawie czyjegoś kursu. Więc pamiętajcie o tym, że to jest czysto do treningu, czysto do nauki. Dlatego też ja tutaj Wam nie wstawiłam procesu jakby powstawania tych dwóch obrazków, ponieważ miałam poczucie, że to by było nie fair. Nie chciałam, by ktoś miał pretensje do mnie o to, że pokazuję Wam coś, co jest jego twórczością intelektualną. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie mi znać, czy któryś z tych pomysłów jakoś szczególnie Wam się spodobał, czy jest coś, co sami chcielibyście odtworzyć. Dajcie mi oczywiście znać w komentarzach. A teraz bardzo Wam dziękuję za to, że tutaj jesteście, że mnie wspieracie. I jeżeli mowa o wspieraniu, to włączyłam wspieranie kanału, więc jeśli jesteście zainteresowani tym, żeby uczestniczyć w głębszym poznawaniu mnie, w głębszym poznawaniu tego, co tworzę, to zapraszam Was oczywiście do wspierania kanału, by otrzymać troszeczkę więcej niż te filmy, które się tutaj pojawiają. Także oczywiście zapraszam Was do tego i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. Pa, pa!